Hej wszystkim, z tej strony Balzak Bryza Ognia. Dawno się nie słyszeliśmy. W sumie to już tak naprawdę 4 miesiące, nie licząc oczywiście filmu, który nagrałem dotyczącego rajdu Pustki, który właśnie wyszedł na europejskie serwery. Ale pomijając to, w dzisiejszym filmiku, a raczej poradniku, przedstawię i omówię wam taliobój lodu. Także tak, to jest kolejny z cyklu poradników do talioboi, także szykujcie się na dużą dawkę informacji, też tego jak przejść ten taliobój, jakie są najlepsze karty, czego się spodziewać w tym talioboju i tym podobne. Także bez przedłużania zapraszam was do filmu. Oczywiście na początku też wspominam, że ten film będzie do projektu i programu Extra Credits włączony i będą do tego angielskie napisy dla każdego, kto będzie zainteresowany wtedy tym filmem. Taliobój lodu, moi drodzy. Uważam taliobój lodu za nie taki trudny. Jako taliobój jest nawet przyjemny. Nie jest on tak prosty, jaki był taliobój wichury albo na przykład taliobój życia, który jeszcze będzie nagrywany film soon, natomiast na pewno podnoszone jest tutaj wyzwanie, ale nie powiedziałbym, że jest źle. Jeżeli chodzi o karty, bo zawsze zaczynałem od tego, to tutaj właśnie wam się wyświetla moja tier lista dotycząca kart. I mówiąc szczerze, niektóre z tych kart to są tak OP, że ja się nie dziwię, że zostały wycofane. To, co rzuciłem w kategorię, to macie kupować, są to karty praktycznie wycofane. No oczywiście Ogniozilli, bo Ogniozillę jest bardzo łatwo zdobyć i kupić tak naprawdę. Ale ten Efryt, którego widzicie, 985 obrażeń i minus 90 do damage'a, jego już praktycznie nie zdobędziecie. On się bardzo rzadko kiedy pojawia. On jest z pakietu Hydry jeszcze, tego pierwszego pakietu Hydry, który wyszedł i naprawdę spotkanie go na bazarze jest cudem. Aczkolwiek, jeżeli go dostaniecie, używacie go w talioboju jak tylko popadnie. To jest najlepszy czar za 8 pipsów i chyba najlepszy w ogóle czar w talioboju, jaki kiedykolwiek widziałem. Za 8 pipsów bijecie niemalże ten sam element co słoneczny wąż i nakładacie minus 90 do obrażeń. Oczywiście taliobój lodu, no to jest ten taliobój, gdzie przeciwnicy nie biją dużo ich obrażeń, także w tej kwestii aż tak dużo się nie musicie przejmować. Natomiast mimo wszystko ten minus do damage'a jest bardzo mocno przydatny. Drugim takim czarem jest ten oto żywiołnik, który widzicie za 6 pipsów, to jest żarka zawsze palna. Za 6 pipsów bijecie stałych 800 obrażeń. To tak jakbyście mieli Helefanta, tylko że bijecie stałe 800 obrażeń. Tak naprawdę to jest Helefant, tylko 3 razy lepszy. Oczywiście znacznie łatwiej zdobyć ten czar, bo on wypada z wielu pakietów, które możecie kupić za korony, ale to jest ten problem. Tylko za korony możecie zdobyć tą złotą kartę, więc najbardziej bezpieczną opcją jest ta Ogniozilla za 4 pipsy. Jeżeli chodzi o pozostałe czary, no to oczywiście na 10 piętro będziecie potrzebowali słonecznego węża, niczego innego nie używacie. Natomiast jeżeli chodzi o AoE i pozostałe czary, na wyższe piętra, to jest piętro 9 i 10, używacie przede wszystkim wulkanu jako czar AoE i ewentualnie oczywiście smoka. Natomiast smoka tutaj nie ma, bo smoka możecie bezproblemowo kupić. Smok jest must have i tutaj jest bez żadnego zastanawiania się. Jeżeli chodzi o to drugie AoE, które dałem do mech, osobiście uważam, że oparzenie nie jest złe. Możecie zawsze je brać, szczególnie na wyższe piętra, gdzie już musicie polegać na pomocnikach i to oni przede wszystkim używają czarów, a wy w tym czasie możecie, nie wiem, sobie rzucić globala, który zada więcej obrażeń, jakieś ostrza i zawsze możecie rzucić te obrażenia naturowe na przeciwników, tak żeby coś ich tam biło, a ten pomocnik zawsze czymś dobije. Jeżeli chodzi o takie zwykłe czary, to najsilniejszymi tymi czarami są te krokodyle, które są za 4 i 5 pipsów. To jest Kroken Achmen za 4 i 5 pipsów. Za 4 pipsy 530 obrażeń, to jest największe walcze za te 4 pipsy. I za 5 pipsów 665. To jest ten sam spell, tylko druga tak naprawdę wartość. Natomiast takim odpowiednikiem Kroken Achmena, którego tutaj nie ma, jest Koto. Oczywiście, jak to bywa w innych też taliobojach, wszystkie te czary wichury, które są jako złote karty, kosztują o pipsa mniej, więc są dlatego tak wysoko umieszczone. Pozostałe czary tak naprawdę możecie użyć raz, 2 razy i to tyle. Jeżeli chodzi o czary, których nie powinniście w ogóle używać, nie kupujcie ani nie używajcie tego ognistego giganta, który jest na samym dole w kartach useless. Bije on 650 obrażeń, niby więcej niż smok, no tylko problem jest taki, że to, co on daje, jest po prostu bezużyteczne. Dosłownie to brzmi jako zbanuj jeden czar ognia. Czyli to działa jak dispel ognia.
Tylko że problem jest taki, że przeciwnicy ci nie rzucają absolutnie żadnego czaru ognia, więc po co to jest? Gdyby to jeszcze było na lód, to byłoby bardzo dobre. Ale w tym... Ale tak to nie. No i z takich jeszcze bardzo sytuacyjnych czarów mogły powiedzieć, że oparzenie jest dobre, ale może być również waszą zgubą. Zadajemy sobie 200 obrażeń po to, żeby zadać przeciwnikowi 690. I okej, jeżeli was pet uleczy, to jest bardzo dobry czar. Natomiast w sytuacji, gdy was pet nie uleczy, no to niestety mamy problem. I to jest cała ta lista, jeżeli chodzi o karty. Także przejdźmy do tego, co się spodziewać po przeciwnikach. Trzeciego piętra przeciwnicy rzucają tarczę wieży. I to jest wasz pierwszy problem. To jest jedyny taliobój, w którym rzucają jakiekolwiek tarcze, więc musicie mieć albo peta z willcastem, który zbije te tarcze, albo tak jak ja korzystałem z talii, którą właśnie wam teraz pokazuję, bierzecie sobie przenikania z mitów. Te za 0 pipsów, czyli po prostu, żeby usuwać te tarcze z przeciwników przed atakiem. Wam się to przydaje tak naprawdę na każdym piętrze, tym bardziej już na wyższych, gdzie potrzebujecie mieć zmylenia i no nie użyjecie swojego peta, bo to zmylenie zostanie zmarnowane. Od 4. piętra robi się już groźnie. Przeciwnicy rzucają sobie odmrożenie, czyli czasowe obrażenia za 5 pipsów. I o ile tak, na początku, jeżeli macie bardzo słabą talię, czyli wszyscy ci, którzy zaczynają taliobój, mogą mieć problemy, bo ten czar zadaje niemiłosiernie duże obrażenia. Ale im dalej w las, czyli jeżeli już zdobędziecie już chociaż talię 4. poziomu, to już zaczyna być to duża różnica. A jeszcze spróbujcie zdobyć talię powiedzmy 6. czy 5. poziomu, no przede wszystkim tutaj 6, która wam daje slot na kamień, który pozwala wam absorbować te obrażenia z lodu, to uważam, że wtedy ten czar nie jest niczym strasznym i tak naprawdę jeżeli przeciwnicy to rzucą, to jest dla was błogosławieństwo, bo oni marnują na to 5 pipsów i nie zadają wam jakiegoś kolosalnych obrażeń. I pamiętajcie, przez te 3 tury jest duża szansa, że zawsze was pet może uleczyć, jeżeli korzystacie z peta, który was leczy. I tutaj można powiedzieć tak, bez tego peta no nie będziecie się w tym talioboju. Kolejnym takim czarem, który jest nieciekawy, to jest kradzież tarczy, to jest za 1 pipsa z lodu, no i dosłownie kradnie wam to tarczę. Oczywiście jeżeli używacie samych tarcz lodu, no to nie zrobi wam to dużej różnicy. Natomiast jeżeli używacie jakichś złotych kart pokroju, na przykład złotych kart z wichury na ogień, to możecie mieć bardzo nieciekawie, bo jeżeli przeciwnicy ukradną z was tarczę, no to w tym momencie te tarcze mają na ogień i macie w tym momencie problem. Tym bardziej, że przeciwnicy od 7. poziomu używają gniewnej świnki lodowej. Oczywiście ten czar bije komicznie słabe obrażenia, więc nie jest jakimś czymś strasznym, natomiast jeżeli używacie właśnie tej tarczy z wichury, no to tam tarczę wam skradnie wtedy, więc nie ma co używać tych tarcz z wichury, jeżeli chcecie jakieś już używać, to tak naprawdę używajcie sobie tarcz z ognia lub po prostu zwykły tarcz lodu za 80. Na poziomie 8 przeciwnicy rzucają sobie kolosa i zamrożenie. Oczywiście to zamrożenie może być nieciekawe, bo wtedy was przeciwnicy biją. Natomiast jeżeli macie spokojnie tarczy i oni na coś zmarnują to zamrożenie, żeby wam nic nie zadać, albo wy wszystko wytankujecie, to jeszcze nie jest źle. Na ostatnich piętrach, to jest 9. i 10, przeciwnicy rzucają olbrzyma z lodu. Oczywiście jako AoE to okropnie słaby czar, no to jest najsłabsze AoE, jakie może być rzucone, aczkolwiek no to jest zawsze AoE, które was w tym momencie dodatkowo ogłusza. No i na 10. pietrze chyba najgorszy czar, jaki mogą rzucić i też najsilniejszy, to jest Król Artorius, 650 obrażeń i dodatkowo zyskują sobie przebicie i dodatkowego pipsa. Oczywiście przeciwnicy rzucają wtedy zamrożoną zbroję, natomiast już powinniście być na tyle przygotowani, żeby zbić tą tarczę, więc mimo wszystko nie uważam tego za jakoś bardzo, powiedzmy, zagrożenie, które wam przeszkodzi w pokonaniu tego talioboju. Jeżeli chodzi o karty, to tak naprawdę w tym momencie przedstawiam wam talię na poziom 10, które sobie przygotowałem, natomiast jeszcze w tle będziecie widzieć, jakie talie wykorzystywałem sobie po prostu na mniejsze poziomy. Tak naprawdę, jeżeli nie macie któregoś z tych czarów, to bezproblemowo możecie zamiast tego używać Feniksa, czy też Elefanta, bo spokojnie te czary będą wam wystarczać. Ogólnie uważam, że ten taliobój jest nietrudny i tak naprawdę będzie on dla was przyjemny. Tym bardziej zrobienie peta jest bardzo proste, więc jeżeli tylko chcecie dostać peta, no to jest jeden z tych prostszych talioboi, a ten pecik z lodu, ten chomiczek jest naprawdę dobry, uważam. Tym bardziej statystykami, jeżeli chcecie dostać go. I tak,
to jak to już powiedziałem, to chyba byłoby tak naprawdę wszystko. Więc gratulacje, mój drogi użytkowniku, który mnie zapytał wtedy o to, jak przejść ten taliobój. Właśnie teraz wiesz, co powinieneś robić. Także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.